Cześć, witajcie w kolejnej części relacji z budowy doków w Kurę. Dzisiaj mam w planie zająć się powierzchnią wody. Pokażę Wam kilka sposobów na ten etap prac, które będzie można wykorzystać przy budowie podstawki pod właściwie każdy model okrętu. Będzie to taki odcinek testowo-poradnikowy, w którym porównam kilka efektów i metod wykonania tego etapu. To zresztą pomoże mi dokonać wyboru, który sposób ostatecznie wykorzystać na podstawce Yamato. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom i zapraszam do oglądania. Zanim zacznę cokolwiek działać z wodą, to dobrze by było doprowadzić całą podstawę do ładu. Na pewno muszę wykonać obrzeża, zabudować wszystkie boki, aby była tutaj taka jednolita powierzchnia, a nie kanapka z PVC i styroduru. Okleję je po prostu paskami PVC o grubości 1 mm. Odrysowuję linię cięcia, oczywiście z uwzględnieniem nierówności terenu i docinam po kolei wszystkie boki podstawy. Niestety nie mam tak długich pasków, aby zakryć dłuższe boki, dlatego będą one się składały z 2 odcinków. Trzeba będzie potem dokładnie wyrównać miejsca łączenia, ale nie sądzę, żeby to był jakiś większy problem. Odpowiednio docięte kawałki PVC przyklejam do podstawy 2 rodzajami kleju. Tam, gdzie PVC łączy się z PVC, używam gęstego kleju cyjanoakrylowego, a na łączenia PVC ze styrodurem nakładam już klej polimerowy, który udało mi się znaleźć jeszcze z czasów budowy podstawki pod Cromwella. Dobrze się złożyło, bo akurat tutaj na łączeniu musiałem użyć go dosyć dużo. Okazało się, że między obrzeżem a tym wzniesieniem ujawniła się ponad milimetrowa szczelina. W miarę możliwości wypełniam ją klejem i to na tym etapie w zupełności załatwia sprawę. Klej polimerowy wiąże dosyć długo, dlatego żeby uniknąć jakiegoś przypadkowego przesunięcia któregoś z obrzeży, podklejam je taśmą maskującą. Tutaj pojawiło się jeszcze lekkie niedopasowanie pomiędzy płytami PVC, uzupełnię je dociętym paskiem tego samego materiału, który wklejam przy pomocy kleju cyjanoakrylowego. Ok, teraz zostawię to wszystko do wyschnięcia i za kilka godzin sprawdzę, czy potrzebne będą jeszcze jakieś poprawki. Teraz pora pomyśleć o tym, jak urządzimy ten wodny fragment makiety. Jak na podstawkę pod okręt, to nietypowo wody tutaj akurat nie ma zbyt dużo. Jeśli chodzi o samą wodę, to będzie ona raczej spokojna, bez większych fal. Myślę, że przy brzegu będzie to wyglądało bardziej naturalnie. Oczywiście można przyjąć, że akurat wieje bardzo silny wiatr i mamy warunki sztormowe z falami sięgającymi kilkunastu metrów, ale akurat tutaj nie planuję tak szaleć. Przygotowałem kilka takich próbek, na których pokażę Wam kilka sposobów na to, jak taką powierzchnię można wykonać. Sam też po takim porównaniu efektów ostatecznie zdecyduję się, z której opcji skorzystać. Pierwszy sposób, nie wymagający właściwie żadnych nietypowych produktów. Potrzebny będzie jedynie klej typu Wicol. Ja mam akurat Modporza, ale dowolny klej typu Wicol do drewna będzie w zupełności w porządku. Do tego chusteczka higieniczna, najlepiej taka właśnie gładka. Może to być ewentualnie ręcznik papierowy, ale ręcznik zwykle ma wytłoczone na powierzchni takie wzorki, które mogą trochę przeszkadzać i pozostaną potem widoczne. Klej rozcieńczam z wodą w proporcji mniej więcej 1:1 do takiej płynnej postaci. Cała sztuka właściwie polega na przyklejeniu wikolem chusteczki do podłoża. Dodatkowo od góry nasączam ją jeszcze
bardziej tak, żeby nie zostawić żadnego suchego miejsca. Teraz na spokojnie możemy się pobawić w formowanie powierzchni. Taki nasączony klejem papier robi się plastyczny, uwięziony pod spodem klej, czy też miejscami powietrze tworzy nierówną, pofalowaną powierzchnię, przypominającą właśnie takie niewielkie morskie fale. A jeżeli zależy Wam na wyższych falach, to można coś takiego uformować na przykład z grubszego kawałka ręcznika papierowego. Nasączam taki skrawek w rozcieńczonym kleju i w dowolny sposób układam na powierzchni wody. Chwila cierpliwości i można uzyskać coś, co przy odrobinie wyobraźni wygląda jak wysoka fala przybrzeżna. Ogólnie tą metodą najpierw formujemy kształt, a dopiero potem będziemy malować powierzchnię wody. Odłożę te próbki do wyschnięcia i w międzyczasie spróbujemy zrobić to od drugiej strony, czyli najpierw pomaluję płaską powierzchnię, a potem przetestujemy sobie kilka specyfików, czyli gotowych efektów wody do wykonania tych nierówności czy też fal. Kolor, który wydaje mi się idealny do zastosowania, to Tamiya XF17 Sea Blue. Z nazwy niby niebieski, ale jak się okazuje jest to o tyle ciekawy kolor, że po nałożeniu cienkiej warstwy jest taki lekko zielonkawy, a dopiero przy pełnym kryciu bliżej mu do bardzo ciemnego niebieskiego. Bardzo dobrze odzwierciedla to kolor, jaki ma woda morska. Pomaluję w taki trochę nieregularny sposób kilka płytek PVC, na których sprawdzimy działanie kilku bezbarwnych efektów. Na początek gęsta masa akrylowa od Vallejo Transparent Water. Jest to taka naprawdę gęsta pasta, którą można formować w bardzo swobodny sposób. Jak widzicie jest biała, ale po wyschnięciu i utwardzeniu stanie się bezbarwna. Pod warunkiem, że nie nałożymy jej zbyt dużo na raz. Grubsze niż około 3-4 mm miejsca mogą zostać białe w środku. Taka grubość jednak raczej nie będzie nam tutaj potrzebna. W skali 1:700 każdy milimetr odpowiada 70 cm w rzeczywistości, a więc te 3 mm powiedzmy to już ponad 2 metry. Masa ta nakłada się bardzo przyjemnie, co ważne w kontrolowany sposób. Możemy w pewnym zakresie dowolnie formować kształt wody, od takich łagodnych fal po ostro zakończone rozpryski. Na drugiej próbce pokażę Wam preparat od AK Interactive, Water Gel. I faktycznie jest to taki żel, taki trochę można powiedzieć galaretowaty. Jest nieco bardziej płynny od poprzedniej masy Vallejo. Przez to nie zrobimy już takich poszarpanych, wzburzonych fal. Z drugiej strony ten żel już lekko sam się poziomuje i jeżeli zależy nam na takim łagodniejszym pofalowaniu tafli wody, to zwłaszcza na większych podstawkach aplikacja żelu AK będzie po prostu łatwiejsza. Mod Podge w wersji błyszczącej. Jest to w zasadzie klej, ale bardzo dobrze sprawdza się też jako efekt wody. Może pamiętacie, że używałem go też przy budowie podstawki pod Cromwella. Po wyschnięciu również staje się przezroczysty. Jest jeszcze bardziej płynny od żelu AK, ale w jakiś minimalny sposób można go jeszcze formować. Włączyłem go do tego zestawienia jako taki efekt pośredni pomiędzy właśnie żelem AK a efektem znanym jako Still Water. Jest to produkt również Vallejo, ale efekt wody tego typu produkowany jest przez inne firmy. Still Water to, jak sama nazwa wskazuje, stojąca woda. Po rozlaniu tego płynu na większej powierzchni wypoziomuje się on sam.
Nie ma tutaj za bardzo możliwości formowania jakichkolwiek fal, jednak kiedy rozprowadzimy ten efekt trochę cieniej, niż jest on w stanie samodzielnie się rozpłynąć, to przy pomocy na przykład powietrza z aerografu można tę cienką powłokę jeszcze dodatkowo rozdmuchać. Uzyskamy tą drogą taką poszarpaną powłokę, która może przypominać już lekko wzburzoną powierzchnię morza. Każdy z tych efektów potrzebuje kilku godzin do pełnego utwardzenia. Trudno dokładnie określić ten czas, bo zależy on ściśle od grubości warstwy. W pewnym stopniu można też ten czas wykorzystać do dodatkowego uformowania powierzchni. Po kilkudziesięciu minutach masy zaczynają tężeć i zachowują się inaczej niż na początku. Można wtedy spróbować na tym etapie uformować jakiegoś rodzaju rozpryski, których nie dałoby się zrobić świeżą masą. Teraz mamy około godzinę od nałożenia i jak widzicie, te cieńsze warstwy są już przeźroczyste, a tam, gdzie masy nałożone były grubiej, są one jeszcze białe i plastyczne. Wracając jeszcze do pierwszych próbek z falami z papieru, tak wyglądają one po wyschnięciu kleju. Nasączony klejem papier jest twardy i można coś takiego już pomalować. Użyję tej samej farby, czyli Tamiya XF17. Zaletą takiego ukształtowania farb przed malowaniem jest to, że możemy jeszcze pobawić się w ewentualne cieniowanie kolorów. Można to zrobić przy pomocy aerografu, dodając odrobinę jaśniejszej farby, na przykład szarej, do tej wcześniej przygotowanej. I taką jaśniejszą mieszankę nakładam pod bardzo ostrym kątem, tylko z jednej strony. Tutaj wyszło to jednak nieco zbyt jasno, ale wystarczy wrócić do koloru głównego i poprawić. Drugi sposób na nadanie głębi to stara jak świat metoda suchego pędzla, która polega na tym, że pędzelek z minimalną ilością farby przeciągamy po wystających krawędziach i resztki farby z włosia pozostają właśnie na nich i cała powierzchnia nie wygląda już tak płasko. Można jeszcze pokusić się o dodanie piany w niektórych miejscach, na pewno przy tak dużych falach jak ta uformowana z kawałka ręcznika papierowego. Piana powinna się pojawić. Można do tego celu użyć gotowej masy, na przykład od Vallejo, ale tutaj myślę, że równie dobrze sprawdziłaby się zwykła, gęsta, akrylowa farba w kolorze białym. Taką pianę nakładam przy pomocy gąbki. Używam gąbki dlatego, że pędzlem jednak wygląda to trochę mniej naturalnie. Zawsze gdzieś może pojawić się pociągnięcie pędzla, które trochę zepsuje efekt. A gąbka daje taki bardziej naturalny, przypadkowy wygląd. Farba na tych dwóch próbkach jest matowa, a więc żeby mieć jakieś porównanie do pozostałych, można je pomalować błyszczącym lakierem bezbarwnym albo po prostu cienką warstwą Stillwatera.
Tak wygląda porównanie gotowych efektów na około 2 godziny od nałożenia. Jak widzicie, wygląda to już nieco inaczej niż na początku. Gęsta masa Vallejo staje się coraz bardziej przeźroczysta, ale miejsca, gdzie była nałożona grubiej, pozostają jeszcze białe. Powierzchnia jest już dosyć twarda, tylko te białe miejsca pozostają lekko plastyczne. W przypadku żelu AK mamy podobny etap. Miejsca grubiej nałożonego żelu pozostają białe z takim charakterystycznym niebieskim odcieniem. Co do twardości, to zrobiła się taka skorupka. W dotyku powierzchniowo masa jest sucha, ale całość pozostaje jeszcze dosyć miękka. Mod Podge jest już niemal całkowicie przejrzysty, ale był też nałożony trochę cieniej niż poprzednie dwa efekty. Co ciekawe, w przypadku Mod Podge'a i żelu AK na powierzchni można zauważyć takie bardzo małe bąbelki w kilku miejscach. Nie sądzę, żeby to był jakiś wielki problem, ale warto odnotować, że takie coś może wystąpić. Zostaje jeszcze nasz rozdmuchany Stillwater. Tutaj sytuacja jest odwrotna, bo pierwotnie przeźroczysty płyn zrobił się białawy w bardziej skumulowanych miejscach. Swoją drogą wygląda to całkiem ciekawie, bo mamy w pewnym sensie gotową imitację piany w najbardziej wzburzonych miejscach, a więc mamy efekt niepożądany, który też jakoś można wykorzystać, ale zobaczymy jeszcze, jak będzie to wyglądało za kilka godzin, kiedy wszystkie masy osiągną ostateczny wygląd i kolor. W międzyczasie wrócimy jeszcze do brudnej roboty z dopracowaniem podstawki. Wyrównuję wszystkie łączenia płyt tak, aby już wszystko było gotowe pod położenie warstwy wody. Powierzchnię styroduru szlifuję gruboziarnistym pilnikiem, żeby zniwelować wszystkie wgniecenia i ujednolicić całość. Potem oczywiście wszystko trzeba dokładnie odkurzyć i odpylić, żeby przygotować podstawkę do nakładania efektów wody czy też do malowania. Tak prezentują się próbki po 24 godzinach. Biały kolor niemal w całości już zniknął ze wszystkich efektów. Jedynie na efekcie Vallejo Transparent Water w miejscach, gdzie masa jest położona najgrubiej, jeszcze widać jakieś białe ślady. Powiem Wam, że planowałem w tym odcinku położyć już na podstawce warstwę wody, ale zostawię to jednak na następny raz. Niech ten film zostanie jako takie porównanie, czy też test. A może w komentarzach pod filmem pomożecie mi też zdecydować, z którego sposobu skorzystać, i następny odcinek poświęcę już tylko na wykonanie tego etapu budowy. Dzisiaj dziękuję za uwagę i do następnego razu. Pozdrawiam, cześć.